Hejka, witajcie w mojej kuchni. Słuchajcie, widzowie, odcinek techniczny odcinek piekarnik. Widzowie, piekarnik. Nie mogę zacząć jeszcze nagrywania filmów, ponieważ popsuł się piekarnik. Nie popsuł, a tak naprawdę się rozszczelnił. Rozszczelniła się tutaj ta rączka, klapka, która jest zamykana w górę, w dół, otwierana w dół, zamykana w górę. Jak widać, tutaj się rozszczelniło. Słuchajcie, muszę to zrobić, ponieważ idą święta. Oczywiście kupiłem do tego taki specjalny silikon. Jest to silikon do wysokich temperatur. Ten jest tutaj do 250 stopni. Także słuchajcie, jak kupicie inny silikon, to po prostu Wam to się rozszczelni, będzie śmierdzieć. Więc moim dzisiejszym zadaniem jest naprawa tego piekarnika, a ja Wam pokażę, jak to zrobić, także jak jesteście ciekawi, zostańcie do końca filmu. Odkleiło się to z tego względu, że żona chciała wyczyścić tutaj te półeczki. Żona chciała wyczyścić te półeczki, te szyby chciała wyczyścić, ja jej to ściągnąłem, no i później postanowiłem, że zrobię sobie pizzę. Oczywiście była tylko ta szyba i w pewnym momencie słyszę łup. Więc już się domyśliłem, że piekarnik, no bo co innego. I po prostu odkleiło się to. Była temperatura za wysoka, no i się to tutaj odkleiło. Więc teraz muszę, wiecie, szybko działać przed świętami. Nie chcę zostać na święta bez kuchenki. No i oczywiście chcę dla Was nagrywać filmy, więc robię to szybko i mam nadzieję, że mi się uda. Ponieważ jak mówię, nigdy tego nie robiłem, ale chyba nie jest to aż takie ciężkie. Każdy facet raczej da sobie z tym radę. Słuchajcie. Biorę sobie też z tej strony. Mam nadzieję tylko, że nie szczeli. A jednak szczeliło. Panie, uważaj, bo zbijesz. Jednak szczeliło tak, że teraz się zablokowało tam. Przytrzymam sobie, postaram się oczyścić. Słuchajcie, jest. Mamy to zrobione. Teraz słuchajcie, ważne jest odtłuszczenie tego. Ważne jest odtłuszczenie tego. I do tego będę stosował aceton. Mam aceton litrowy lub to jest do czyszczenia elektroniki lub izopropanol. Obydwa podobno są dobre. Jak mówię, nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem jak dokładnie, ale wyczytałem, że acetonem można to zrobić, więc zrobimy to acetonem. Puścimy dokładnie z jednej, z drugiej strony, tak żeby wiecie, ten nowy silikon po prostu się trzymał dobrze. Myślę, że jest ok. Z drugiej strony robimy identyko. Słuchajcie, najważniejsze jest, żeby dobrze przygotować powierzchnię. Żeby to później miało się do czego dobrze przykleić. Jak będzie dobrze odtłuszczone, stary silikon usunięty, nie będzie problemu. Dacie sobie świetnie z tym radę. Słuchajcie, odtłuszczone tak naprawdę tyle. Do tego bierzemy teraz silikon, ten który kupiłem, specjalny do wysokich temperatur. To jest chyba silikon do pieców, do kominków, do wysokich temperatur, więc na pewno się dobrze do tego nada. I oprócz tego mam jeszcze takie łapki. Mam takie łapki, które po prostu przytrzymam tutaj szybę, żeby się, wiecie, żeby to się trzymało. Także tutaj z jednej, z drugiej strony takimi łapkami i myślę, że będzie ok. Staram się Wam nagrać to najlepiej jak potrafię. I mam nadzieję, że będziecie coś widzieć. Słuchajcie, czarny silikon to jest czarny silikon, ten, który tutaj mam. Musicie bardzo uważać, bo on jest bardzo, ale to bardzo brudzący. Jak sobie skapniecie gdzieś, możecie mieć problem. Więc ja nakładam dwie takie prościutkie linie. Dwie delikatne linie. Nawet jak będzie trochę więcej, to się nic nie stanie. Ale ważne, żeby było po prostu w tym miejscu, w tym samym miejscu. Będę potrzebował czegoś chyba grubszego i wezmę do tego może pędzel.
Powinno być ok. Słuchajcie, pędzel. Ale macie widok. Słuchajcie, pędzel jest. Postaram się teraz ten silikon nam wcisnąć. I myślę, że to był dobry wybór. I delikatnie go tam wciskamy. Myślę, że tyle będzie ok. Jak nie będzie ok, no to po prostu się jeszcze raz odklei. Ale na pewno wiecie, nowy silikon, który dacie do wysokich temperatur, na pewno będzie lepiej trzymał. I wydaje mi się, że jest ok, ale wiecie co, ja jeszcze dodam jedną linię. Tak, jeszcze po jednej linii. Nadmiar po prostu będzie nadmiar i tyle. Teraz powinno być ok. Słuchajcie. Wyciągam to. I tak, pięknie usiadł. Słuchajcie, pięknie usiadł. Jest fajnie, jest dobrze zrobione. I słuchajcie, i teraz przytrzymuję tą łapką. Mam nadzieję, że ona nie strzeli. Jest dosyć to przytrzymane, zobaczcie. Ładnie silikon widać, że tam wyszedł z jednej, z drugiej strony. Z tej strony też, także będzie się trzymać. Z drugiej strony robiłbym identycznie tak samo. Nie wiem teraz jak to będzie. Nie, myślę, że będzie ok. Można z tej strony zrobić również tak. Tak jak robiłem tutaj. Tylko teraz tutaj dam po prostu tego grubiej. Dam tego grubiej. Dajemy tutaj. Dam sobie pierw z tej strony, żeby już później nie brudzić. Dam po prostu od razu grubiej. Zarazem, żeby już dwóch nie dwóch ścieżek nie robić. I z tej strony również dajemy kolejną ścieżkę. Słuchajcie, koszt takiego silikonu to jest 14 euro. 14 euro to jest specjalny silikon. Ładnie weszło ładnie, słuchajcie. Wyciągamy mój pędzel. Dociskamy i potrzebujesz drugą łapkę. Dociskamy, bierzemy drugą łapkę. Nie wiem jak to się nawet nazywa profesjonalnie. Mniej więcej na środku zostawiamy. Słuchajcie, jakby ktoś był ciekawy, jest napisane, że ...24 godziny. 24 godziny musi to po prostu schnąć, więc
Po tym włączę się, zobaczę jak to się przykleiło, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, jak lubicie takie domowe porady, do subskrybowania tego kanału, do zostawiania łapki w górę, do napisania jakiegoś komentarza. Będzie na pewno więcej, ponieważ to jest kuchnia Albina. Albin gotuje i żyje, również naprawy, unboxingi. Znajdziecie coś dla siebie, zostańcie do kolejnej części, subskrybujcie ten kanał, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę do góry i co? I widzimy się w kolejnym filmie, a później zaraz Wam pokażę, jak to wyszło i czy w ogóle wyszło. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Słuchajcie, sklejone, było to sklejone ponad 24 godziny. Tutaj już jest silikon twardy, także zobaczcie, trzyma się, jak Wam pomogłem i wiecie już jak naprawić taki piekarnik, drzwiczki od piekarnika. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie ten kanał, zasubskrybujcie mój drugi kanał o psie Border Collie Monio. Dziękuję, że jesteście. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.